Ulica Złotników. Patrzcie na to. Patrzcie na to, ładujemy do tej, bo ta mi się podoba. Ta mi się podoba. Dawaj kumpel za mną. Dawaj za mną, wejdziemy do środka. Patrzcie jakie ten. Czekajcie, bo tu koleżka już otworzył. Salam alejkum, kolega już tutaj otworzył. Salam alejkum. Zaraz jakiś sygnet zapytamy. Salam alejkum. Jakie ceny tutaj? How much like this? To chyba złote, nie? To tutaj by oni oszukali. Koleżka zaraz tutaj... A, obliczy, bo to jest waga. I koleżka na kalkulator wbije. I zaraz powie, ile... This is the gold. Gold. What gold? Yeah. The women, they like gold? Yeah, in Bangladesh. Ja to podzielę przez 22 i wychodzi teraz polska cena 1362 zł. Można zobaczyć 1322 zł za taki pierścionek. It is more expensive than Poland. Probably. Dużo czy mało? On mówi, że bardziej drogie niż w Polsce. Nie wiem, bo ja się nie znam. Ładny czy nieładny? How much cost like this? Yeah. Koleżka tutaj, to się na ślub. Kobietę się obdarowuje dużą ilością złota, dlatego że kobieta nie pracuje. Więc to, co dostanie na ślubie, to jest jej posag. Więc musi zgromadzić dużo, żeby mieć w razie czego, gdyby mąż po prostu, wiecie, rozwiedli się, to żeby mieć jakiekolwiek pieniądze, bo kobieta jest praktycznie no, w 99% uzależniona like $5,000. $5,000. Zaraz ja tutaj obliczę, podzielę to na 22 i tutaj wychodzi 21, prawie 22 tysiące za takie cudo z motylami. Więc ona musi zgromadzić na ślubie posag, który jej pozwoli przeżyć później. Piękne to jest. Pięknie zrobione. Bardzo ładnie, bardzo mi się podoba wam się? Cudo. To jest kurs, zobaczcie, to wykonać to po prostu to trzeba mieć, wiecie, oko w ogóle snajpera. Dziękuję. Moi drodzy, jest po prostu tutaj tak gorąco, że normalnie aż ciężko powietrze złapać. Jest taki zaduch. O Jezu, w ogóle ta wentylacja to nie działa. Chyba już tam z 50 lat nie działa. Bo powiem wam, że ledwo oddycham. Charytatywna skrzynka, żeby pieniądze na meczet zbierać. Koleżka w nosie dłubie. Koza go uwiera. Bardzo powszechny zabieg na ulicach. O, szef, jak zapanować nad tłumem. Patrzcie jaka pała. Salam alejkum. Patrzcie jaka pała, ładna, ładnie ogarnięta. Jak po plecach by kierownik zjechał, to by był koniec. Szukria. Allah Hafiz. Ziomek pałą trzyma do góry, a zaraz poleci. Kieruje ruchem pałą. Pała to jest siła. Ja jestem chyba zbyt odważny w ogóle, bo to kolegę trochę tak tutaj zawstydzam, bo ja, wiecie, podchodzę do lokalnych, tego dotknę, tu zagadam, więc on nie jest przyzwyczajony do tego, no ale jakoś damy radę, nie? Gucci można, ładna. Podróbka skóry. Fajne. Jeepa, Zara, co chcesz możesz kupić. Ludzie chcą mieć po prostu, ludzie chcą mieć po prostu sprzedawca. Ludzie chcą mieć po prostu, wiecie, ładną, albo Calvina Kleina tutaj o zabieszka. Ludzie chcą mieć firmowe. Ludzie chcą się czuć normalnie, jak wiesz, w Europie, chcą czuć się, że ich stać, chcą mieć poczucie, że ich stać, chcą mieć po prostu, no, drogie rzeczy. Naturalne. Tutaj już jest tłoczno.
Trzeba też powiedzieć, że w Bangladeszu jest duże rozwarstwienie społeczne między bogatymi i biednymi. Średnia klasa, ciężko powiedzieć, istnieje, ale mały procent. Zarobki niskie. What is the salary? Minimum salary for the garments is $100 per month. $100 per month. 450 zł miesięcznie z rządu wypłata wynosi, tutaj koleżka mówi. 450, czy ciężko wyżyć w Bangladeszu? Ciężko, no bo weź wynajmij chatę, no chyba, że masz chatę. A jak nie masz chaty? Takie dormitorium, które wam pokazywałem dla studentów w Dace, to jest 400 zł z wyżywieniem. No dobra, no to co za te 50 zł kupisz? No niedużo. Przeżyjesz na styk. Niedużo. Wchodzimy do autobusu, musimy kawałeczek podjechać. Nie ma tak... Opa. Can I sit here? Nie ma tak, że ogólnie na pałę wszyscy jadą. Tylko jak są miejsca, jest ilość miejsc, to tyle jest ludzi. W Indiach to było napakowane na full. Nawet tutaj na korytarzu stali. Większa kultura transportu publicznego. Koleżka się wyciąga. Czy ja wam mówiłem, że Bangladesz jest 2,2 raza mniejszy niż Polska? Taka jest prawda. Ale żeby pojechać na północne miasto od Dhaki, nie pamiętam jak się ono nazywa, 260 km na północny wschód, to trzeba spędzić co najmniej z 7 godzin w pociągu, a nawet i 8, a jak się spóźni, to i 10. Salam alaikum. Można zobaczyć zegarek? Ładny. Godzina. Very nice. Very nice. Zegarek to podstawa w Bangladeszu. Każdy mężczyzna powinien mieć zegarek. Ładny, złoty. Ale wyrwałem tym wiatrakiem. A kumpel się śmieje ze mnie. Tu koleżka jakieś owocki sprzedaje. Owocków od takich handlarzy nie jemy. Wiecie dlaczego? Bo będzie tak zwana bengalska zemsta faraona. A kurde, znowu walnąłem na wiatrak. Ja pierdzielę, ja za wysoki. Patrzcie jaki kumpel niski. No. Kurde, i te wiatraki, zobaczcie, one się ruszają cały czas. Przyjadę na tego, na buddystę. Trzeba zapłacić za bilecik 20. Zobaczcie, na ulicach też są ludzie, którzy sami do siebie mówią. Ja wiem, że nie powinno się kręcić, ale chcę wam pokazać po prostu tak jakby cały przekrój Bangladeszu. I niektóre widoki mogą, wiecie, tak jakby nie być co prawda etyczne. Ale jeżeli chcecie poznać Bangladesz, to niestety trzeba się też z tym zetknąć. Trzeba powiedzieć, że to jest jeden z nielicznych czarków tutaj, bo czarków jest mało. Wszystkie wysłałem do Polski. Słuchajcie, wiecie, że tutaj w Bangladeszu, jak mam brodę, taką jak mam teraz, to oni myślą, że ja jestem od nich. I oni do mnie mówią tak. A ty od nas? Ja mówię, ja nie odpowiadam, że tak, tylko mówię siema, siema. I mówię im, a oni mówią, a ty skąd? Ja mówię z Polski. No i od razu bracia. Broda nie jest jakaś pokaźna, ale robotę robi jak nie wiem. Nie będę golił. Nawet wąsa zakręcę. Proszę bardzo. Koledzy wołają, ale nie idę. Ile można. Modlitwa. Allah wzywa. Salam alaikum, Guddo. Wszyscy pozdrawiają bardzo serdecznie ludzie. Ops, już bardzo serdecznie. Ja to będę powtarzał. Naprawdę Bangladesz jest serdeczny. Kraje muzułmańskie mają to do siebie, że ludzie jednak są bardzo otwarci. Co by nie mówić. Większość z was może sobie myśli, że kraje, w których panuje islam, to bestialstwo i jest niebezpiecznie. Ja wam powiem, że w moim odczuciu kraje muzułmańskie to są kraje, po których naprawdę mi się bardzo dobrze podróżuje. A może po prostu ja się dobrze czuję po prostu w tych klimatach i to jest po prostu mój konik. Może dlatego.
Świeże mięsko, przychodzisz, kupujesz koguta. Proszę nie wstawać, szanowni państwo, proszę nie wstać. I później jak już kupisz koguta, to już kupisz sobie ogarniętego koguta. Więc wszystko można ogarnąć. Salam alaikum, guys. Gość tam ogarnia, wszystko jest świeże, wszystko jest, powiem wam, i w dobrych warunkach. Nie są jakieś takie obdarte czy coś, tak jak w Indiach było. No tutaj mięsko. 280 taka. 280 Taka. taka per kilogram. Yeah, per kilogram. 1 kg 280, czyli 11 zł. Coś takiego, 12-11 zł. Salam alaikum. Koleżka tutaj na tym noża ostrzy. I taka usługa, on chodzi, krzyczy, mówi, że noże naostrzy. Szukria. Takim motorem. Ręcznie napędzanym, nie? Manual. Dobra, trzeba zabrać mojego ziomeczka na jedzonko. Robi kawał dobrej roboty. I na herbatkę jeszcze. Okej, pytam koleżkę, jaką by dziewczynę wybrał. Czy tradycyjną? You want to eat this, drink this? Is clean? Yeah, clean. Mostly clean. Czy to czyste? Tradycyjną? No okej, to two. Okay. How much? No problem. No, I will pay. You pay a lot of things. No, I will pay for us. I like you. Pytam, jaką ten by wybrał. On mówi, że trochę tradycyjną, trochę nowoczesną, ale wstydzi się tych nowoczesnych bardzo, wiesz? Wszystkie szklanki w jednej wodzie. Będzie biegunka. No ale nic, to trzeba się hartować, to nie świrujmy. Sugar juice, sugar candy juice. Trzcina cukrowa. Na zdrówko dla kolegi niech będzie. Ładnie. How much? Na zdrówko. Cheers. Yeah. Hop. Poszło. Ale słodki powiem wam. Yeah, very nice. Muszę powiedzieć, że też bardziej higienicznie niż w Pakistanie czy na przykład w Indiach. Bardziej higienicznie tutaj jest. Znacząco. Koleżka spragniony był. Koleżka mój kashier. How much cost? It costs per glass 20. 20. Jedna szklanka złotówkę. Koleżka, do you want one more? No. Okej. Konkretna dawka energii, cukru dla mózgu. Wiecie, jak tutaj jest gorąco? Tutaj jest więcej niż 30 stopni. Goręcej niż w Indiach. Ale miasta mają to do siebie, że są takimi wyspami ciepła. Beton absorbuje ciepło. Nasze zdrowiem, trzymajcie kciuki, żeby nie było, wiecie czego. Szukria. Poszli. Więc moi drodzy, jesteśmy w warowni z XVII wieku, wybudowanej przez Mogołów, czyli lud zamieszkujący regiony Bengalu od XVI wieku. Ale nie skończyli tego, nie skończyli tej warowni. Żeby tutaj wejść, ja jako obcokrajowiec muszę zabulić 3 dychy. Wciąż myślę sobie tak. Wszędzie, gdzie nie pojedziesz, Azja, Afryka, płacisz więcej. Ale gdyby oni do nas przyjechali i musieliby zapłacić za wejście do Narodowego Parku, Tatrzańskiego Narodowego Parku, załóżmy nie 10 zł, a 100 zł, no to byśmy zostali prawdopodobnie osądzeni i nazwani rasistami. I to są właśnie nierówności. Nie jest tak, że świat jest równy i nierówny. I ktoś zaraz powie, ale wy zarabiacie więcej. No tak, ale jak ktoś podróżuje do Europy, no to też nie jest osobą biedną. Też zarabia. No bo osoba biedna albo średnio zamożna mało kiedy się wybierze w podróż do Europy. Daleko, drogo, inna kultura, strach. Takie przemyślenie na dzisiaj. Nie wiem, co wy myślicie w tym temacie. Możecie się podzielić. Sobie pogadali? Myślicie, że ja gadam tak po prostu do kamery? Tu mam słuchacza. Kolega, tam słuchacza. Do Moskwy nie idę, słuchajcie, bo nie mam tego. Nie mam długich spodni. Nie ma, co wiecie. Albo chociaż wejdę na ten. Wejdę, zobaczę tak z wejścia.
podejdźmy. Akurat czas modlitwy. 13:20. Cicho. Yashin. What's your name? Apka Nemke? My name is Amir Hamza. Amir. Amir, słuchajcie, studiował w Grecji w 92 roku i wrócił. Mówi po angielsku dobrze. A tutaj, what did you study? What subject? English. English. This is reason that's why you know English. No, angielski studiował, fajnie. Now I'm not practicing for that, going to No. dance position day by day. I And understand. when I student, that I'm more fluent. Tak, mówi, że teraz Job holder now. No. I'm going to dance. nie ma z kim praktykować tego języka, więc zapomina. Jedziemy na miejscówkę, zabieram ziomka na jedzonko, ale ziomek ogarnia, wiecie jaki mamy system? Że ziomek ogarnia rikszę, ja jestem obok, sobie chodzę, żeby ryksiarz nie widział, że ja też jadę. Bo jeżeli ryksiarz będzie widział, że ja też jadę, od razu z miejsca 3 razy cena. 3 razy cena. I ryksiarz zrobiony, jak to się mówi, w kakao. Salam alaikum. O, wsiądę. Patrz. Good. That's why I tell you that. A zobacz, a tu koleżka jeździ elektrycznym. Yeah. No. Electric. Yeah. Elektryczny mamy. Za 50 jedziemy. To jest byku. To jest byku, to jest nasz byku. Nie no, z naszym bykiem to nie zginiemy. My siedzimy na akumulatorach. I to jest super rozwiązanie. Ziomek się tak nie musi męczyć. Musi tylko uważać, żeby nikt w niego nie wjechał. O, mamy stare budynki. Popatrzcie, coś tam robią. Trzy kilometry musimy podjechać. 3 km rykszą elektryczną, 2 zł. Szanowni Państwo, witamy w starej części Daki. Zakorkowana, bo ulice mniejsze i wsiula trochę taki zbidziony. Wszyscy towary wiozą albo klientów. Mądry człowiek ten, który jeździ elektrycznym, bo i się tak nie namęczy, spokojniejszy, więcej zarobi. Like 20 kilometers per hour. Fast, and then. Kolegę pytam tutaj, czy lubi tą starą część. On mówi, że tej starej nie lubi części, bo tutaj tłoczno zawsze jest. Mówi, że lubi bardziej tą nową. Ale nie ma co się dziwić, no wszyscy lubią zawsze coś nowego, coś wiecie, czystego, zadbanego, mniej chaotycznego. Koleżka tutaj cały czas czuwa nad mapą i patrzy, gdzie są korki. O kurde, jakie czerwone w ogóle. Tutaj o tej porze to wszędzie jest czerwono. I myślicie, że źle, że taki korek jest?
Dla takiego tuktukarza, przepraszam, rysiarza, taki korek to świetny moment na to, żeby odpocząć. Więc powiem wam, że to nie jest tak źle, że te korki tutaj są. One są wbrew pozorom dobre. A teraz wyobraźcie sobie, że ta ulica byłaby szeroka. Wszyscy by jechali po prostu, wiecie, z 3-4 razy szybciej. Wypadki. A jak człowiek wolno jedzie, to i uważniejszy, spokojniejszy, bo się nie ma co śpieszy, bo zaraz trzeba hamować. Największe zagrożenie tworzą ludzi na motorach, bo szybko przyspieszy, stuknąć może z tymi murami. Jesteśmy Stara Dhaka, Old Dhaka. Yeah. Stara Dhaka. Old Dhaka. This is the full Dhaka. Full Dhaka, stara. Tutaj na lewo jeszcze 2-3 lata temu, 2 or 3 years ago, 3 lata temu koleżka mówi, że za tym murem, o tutaj, więzienie jeszcze się znajdowało. Proszę Main bardzo. gate was here. Main gate, czyli główne wejście, było tutaj, proszę ja was. Tu było więzienie, proszę zobaczyć. Przebudowywują. No bo jak w centrum miasta ma być więzienie? Nie, wizerunkowo się nie zgadza, a Dhaka idzie z flow. I wiecie, że w ogóle Bangladesz to przez ostatnie 10 lat to wystrzelił, jeżeli chodzi o rozwój ekonomiczny. Patrzcie na to, jak wszyscy patrzą na mnie. Salam alejkum. Wszyscy na mnie patrzą. Jedzie kierownik, rickshaw, skręcamy w prawo. Koleżka... A, tutaj więzienie było. Ty, może powinniśmy tam wbić. Główne wejście, ale widać, że zamknięte, zabite tym. Takim metalowym czymś zabite. O kurde, jaka paniena. Jedziemy, dzida. Szybcy i wściekli. Wersja z Bangladeszu. Kurde, wiecie, że można tutaj normalnie wylecieć? Ogień. Lewa, prawa, lewa, prawa. Patrzcie, koleżka jak faraon wygląda. Fajura. Rozmowy z kolegami. Proszę bardzo. Życie płynie pomalutku. Czy ja wam mówiłem, że Bangladesz jest jednym z największych, top 1 krajów muzułmańskich? Nie mówiłem. To już wiecie. Trzeba też zaznaczyć z takich ciekawostek, jeszcze teraz się dowiedziałem, w Bangladeszu rocznie powstaje około 80 filmów, tak jak jest Hollywood, to jest w Indiach Bollywood, to jest w Bangladeszu Tollywood. Koleżka mnie tutaj poprawił, bo mamy Bengal wschodni, czyli tu gdzie jesteśmy w Bangladeszu, i Bengal zachodni, czyli tam gdzie są Indie. No i po stronie indyjskiej ten Bengal to się nazywa Tollywood, a po stronie wschodniej, tu gdzie jest Bangladesz, no to jest Dhaka Wood. No i ta Dhaka Wood robi 80 filmów rocznie. Nie wiem, czy też wiecie, to już taka mało przyjemna informacja, że kobiety na ulicy, najstarszy zawód świata, jest w Bangladeszu jak najbardziej legalna. Ale mamy tutaj zgrzyt. Jaki? Mamy tutaj islam i mamy prostytucję. I to ze sobą po prostu nie gra. Ponieważ tak, wszelkie kontakty między mężczyzną a kobietą i mężczyzną a mężczyzną, to już w ogóle nie wchodzi w grę, ale mężczyzną i kobietą mogą dojść w momencie tylko i wyłącznie po ślubie. A kontakty męsko-męskie niby nie można, a można. Nie wiecie, o co chodzi. To tak na marginesie, moi kochani. Ja wam tego nie mówiłem. Będzie kolacja.